Cześć! Dzisiaj będziemy ciąć, sklejać i robić cuda na kiju ze sznurkiem. Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej niż zwykle, no ale tak czy inaczej trzeba zacząć od wyciągnięcia rdzenia. Dzisiaj sobie skleimy końcówkę Magiciem. Trochę posmarować tą końcóweczkę i ukształtować w taki rożek. A zaraz ją podsuszę suszarką, żeby szybciej klej wysechł. Końcówka jest podsuszona, można ją jeszcze podociskać, tak uformować w taki rożek. I teraz będziemy szyć z oczkiem w środku, z taką dziurą, więc sobie tą sklejoną końcówkę podszyję tutaj pod spód sznurka, żeby nam nigdzie nie uciekało. Podszyłam. To jest cały czas jeszcze wilgotne, więc spokojnie możemy sobie to poprawić. No i teraz będziemy szyć zygzakiem w ten sposób, układając to w ten sposób. Jeszcze na samym początku możemy sobie to poformować. Tutaj, jeżeli potrzebujemy, to możemy to jeszcze wzmocnić zygzakiem, ten sam początek. Nawet sobie przesuwać tą końcówkę, żeby była w takim miejscu, żeby to kółko w miarę fajnie wyglądało. Więc sobie tutaj jeszcze to wzmocnię. Nawet z 2 razy. Tak to wygląda. Możemy jeszcze uszyć kilka, 2-3 rzędy. No i tak wygląda nasz początek, nasza próbka. Zaczniemy od wszycia kolorowej tasiemki czy jakiegoś paska bawełnianego. Zawijamy sobie tutaj wokół sznurka. Ten początek sobie jakoś tak umiejętnie musimy tutaj wpiąć. Najlepiej, żeby to było coś cienkiego, takiego, które się nie strzępi, bo efekt będzie najkorzystniejszy. Owijamy w miarę gęsto, żeby nie było przestrzeni, gdzie widać sznurek.
uzyskaliśmy coś w tym stylu. Ja akurat wykorzystałam tkaninę, cienką tkaninę bawełnianą i widać, że gdzieniegdzie mi się tu strzępiło, ale można to dociąć sobie jeszcze. No i tak szczerze mówiąc, że na taki akcent jednokolorowy, jednolinijkowy wygląda to całkiem fajnie. Obawiałam się, że może akurat ta tkanina będzie bardzo kiczowata, ale przez to, że ona jest na tyle cieniutka, że nie pogrubiła tego i nie jest to takie wulgarne, to na jakieś wykończenie jakiejś podkładki może być fajną alternatywą. Teraz pokażę Wam, jak zmienić kolor sznurka. Obcinamy końcówkę. Wyciągniemy sobie rdzeń. Schowamy do środka wystające końce. Końcówka wygląda w ten sposób. Drugi sznurek też już zakończyłam i pokażę Wam pierwszy ze sposobów. To nie jest jedyny sposób, ale można sobie dobierać według potrzeb i upodobań. I ten sposób będzie polegał na połączeniu obu sznurków poprzez zszycie. Możemy sobie dobrać kolor nitki, jaki nam tam odpowiada. Tak wygląda łączenie naszych sznurków. Nie jest to jakieś super mocne, no, nie będę rozciągać, ale sobie palcami podociskam, żeby to w miarę fajnie się układało, w miarę w równej linii, no i mogę szyć. Tutaj mam połączenie, jest pod kątem prostym, sznurki są podobnej grubości, troszeczkę się różnią, ale nieznacznie, więc nie będzie później przy kolejnym rzędzie jakiejś większej różnicy. Teraz znowu zakończę ten sznurek w analogiczny sposób jak przed chwilą i będę łączyła go w inny sposób ze sznurkiem poliestrowym. Sznureczek bawełniany mam zakończony. Tutaj podszyłam już dosyć blisko końcówki i to sobie przypnę szpilką tą część. Tutaj mam sznurek poliestrowy, wyciągam rdzeń, obcinam. Końcówkę sobie wykończę zapalniczką, bo dosyć ciężko ją schować do środka. I sobie zepnę zaraz za tym naszym sznurkiem bawełnianym. To jest kolejny przykład łączenia. Równie dobrze te sznurki dwa bawełniane można było połączyć szpilkami, tak samo tutaj można było to zszyć, więc to jest po prostu kolejny sposób, jak możemy przechodzić z jednego sznurka na drugi, bądź też gdy nam się jeden motek skończy.
widzimy, to jest nasze łączenie w tym miejscu. Teraz będę łączyła dwa sznurki poliestrowe. Tutaj akurat dobrym rozwiązaniem jest przypalenie zapalniczką. I tak, z obu wyciągam rdzeń, z obu końcówek. Obcinam, z drugiej tak samo. Obie końcówki mogę jeszcze wyrównać. Nadtapiam je w miarę blisko siebie i żeby je szybko połączyć. W miarę szybko trzeba to działać, żeby je połączyć, póki są jeszcze w miarę nadtopione. I no, tak to mniej więcej wygląda i możemy kontynuować szycie. Łączenie jest w tym miejscu. Generalnie jak się przeszyje jeszcze kolejny rząd, to będzie praktycznie niewidoczne. No to przejdźmy do kolejnego sposobu na połączenie. Teraz akurat połączę poliester ze sznurkiem bawełnianym z powrotem. Przycięłam trochę końcówki, trochę skróciłam rdzenie, żeby nam nie przeszkadzały i skorzystam tym razem z kleju na gorąco. Bierzemy niewielką ilość kleju a jeszcze póki ciepły, to sobie formujemy, no i mamy gotowe. W tym miejscu mamy to łączenie. Generalnie pewnie lepszy byłby efekt, jakbym lepiej ten rdzeń ze sznurka wycięła bawełnianego, no ale wygląda całkiem ok. Teraz znowu będę łączyła sznurek bawełniany z drugim sznurkiem bawełnianym. Pokażę Wam kolejne rozwiązanie, jak to można wykonać. I tak, z tej części, w zasadzie możemy to zrobić dowolnie, ale załóżmy, że ja zacznę od tej części. Usuwamy rdzeń. I zostawiamy taką wolną przestrzeń. Z drugiego sznurka również usuwamy rdzeń. I tą końcówkę sklejamy klejem Magic. Podklejamy. Formujemy taki ostry koniec i jak chcemy, to możemy to podsuszyć suszarką albo chwilę poczekać. Podsuszyłam tą końcówkę trochę suszarką. Teraz możemy po prostu włożyć jeden sznurek w drugi. Podociskać też tutaj. Mój klej nie jest zupełnie suchy, więc ten drugi sznurek tak się trochę popodkleja. I tak mniej więcej wygląda łączenie. Tak się rozglądam, gdzie tutaj było. O, tu w tym miejscu jest łączenie sznurka poliestrowego, praktycznie jest niewidoczne. Tutaj jest to nowe łączenie. Tutaj jest to łączenie klejem na gorąco. Zaraz przeszyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
tutaj jest klej na gorąco. Można było się trochę lepiej postarać z tym usunięciem rdzenia, bo jest widać go, ale samo łączenie jest całkiem ok. Tutaj jest to miejsce, gdzie przed chwilą łączyłam sznurek. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak zszyję kolejny rząd. To jest tutaj, no, bardzo dobrze. Myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Teraz będziemy wprowadzać do projektu trawę morską w warkoczu. I to łączenie, które zaproponuję, to jest jedną z możliwości. Na pewno mogą być też inne sposoby. Ja zaproponuję swój i tak obcinamy rdzeń. I możemy to podkleić klejem, macikiem na przykład, żeby nam się nie rozwarstwiało, ale ja od razu przypnę szpilkami. I trawę utniemy trochę tak pod ukosem. Po prostu ją tutaj wprowadzimy tam, gdzie mieliśmy tą część bez rdzenia. Przyszyję sobie najpierw ten sznurek i dopiero później będę łączyła trawę. Ok, to wygląda mniej więcej w taki sposób. Możemy sobie tutaj jeszcze to uformować. Może dobrze by było jednak tym klejem podkleić, żeby nam tu nic nie odstawało, ale jak sobie to dobrze tutaj przyszyjemy, to też nie powinno w niczym przeszkadzać. I tak, teraz możemy przyszyć trawę w ten sposób. Tutaj dopasować. Wyszło coś takiego. Możemy to spróbować przeszyć jeszcze raz w tym miejscu i dalej kontynuować. I proszę, spasowało nam się to całkiem fajnie. Jeżeli mamy problem z tymi grubościami, to czasami w niektórych przypadkach może się okazać, że tutaj będziemy mieli podczas kontynuowania szycia taki skok, no ale są sytuacje, których czasami nie można uniknąć. Niestety tak się dzieje, ale tutaj widzę, że w tym naszym przypadku nawet możemy sobie tak fizycznie poformować to, żeby uzyskać lepszy efekt. Zszywając 2 sznurki, przygotuję taką taśmę do wszywania podwójnego koloru. I tak, mamy przygotowany tutaj podwójny sznurek. Te początki to tak standardowo. Możemy powycinać rdzenie, możemy pochować te wystające końcówki, możemy podkleić klejem, tak jak nam to się podoba, jak nam jest najwygodniej. Ja chyba w tym przypadku podkleję może klejem na gorąco. Tak, chyba klejem na gorąco. Tak mi będzie pasowało. I tutaj akurat zostawiłam trawę morską pod kątem prostym, prawie kątem prostym. I tutaj będzie mi łatwo to dołączyć. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak podcięłam trochę końcówki, je wyrównałam.
Ok. Jest to trochę widoczne, ale nie aż tak bardzo. Można też spróbować powpinać to szpilkami, ale ten klej, no myślę, że nawet całkiem fajnie tutaj się sprawdził. Widać, że te grubości trochę się zrównały z trawą, z warkoczem z trawy, dlatego Wam pokazałam, że możemy to połączyć, nie tworząc takiego ścięcia, takiego ukosu, tylko właśnie możemy kontynuować jedno po drugim. I widzimy, jak to wygląda. I kontynuując szycie dalej, uzyskalibyśmy dwukolorowy kosz. Ale ja się zdecydowałam, że chcę już zakończyć ten kolor, więc muszę wyciągnąć rdzeń. Można go sobie podkleić Magiciem. No, chyba to zrobię, żeby się tak nie strzępił. No, Magic ma to do siebie, że się trochę rozlewa. Nawet tego jakoś specjalnie teraz nie będę suszyła, tylko przyszyję. Sam ten różowy sznurek. Może go nawet tą końcóweczkę lekko pod spód schowam. Lekko pod spód, pod ten sznurek. Mamy takie wykończenie. Zeszliśmy do zera tutaj. I po prostu szyjąc to, będziemy musieli go zgubić. I tak tutaj do zgubienia. Jeżeli chcemy dodać sznurek, to analogicznie tworząc taką ostrą końcówkę i dodać od środka taki klin albo na zewnątrz, to już od nas zależy. Widzę, że tutaj nam trochę ten klej wystaje. Warto by było to obciąć. Trochę lepiej. I tak, spójrzcie, tak jak to wygląda ten wprowadzony warkocz z trawy morskiej. Fajnie się wpasował, nawet jakoś szczególnie się tutaj nie wygina. Myślę, że wygląda to bardzo ładnie i nawet bym tego nie zasłaniała. Natomiast tutaj, mimo że tak całkiem równo to wyszło, nie ma jakichś takich zafalowań, odkształceń, to tą część bym jakąś metką zakleiła, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli akurat tak nam się składa, że ta metka jest. Troszkę to widać, ja chyba za mocno zalałam tym klejem tutaj. Może zaklejenie po prostu końcówek sznurka i przypięcie szpilkami byłoby w tym punkcie rozsądniejsze, jeżeli nie mamy w planach żadnej metki, ale samo łączenie jest całkiem niezauważalne, jeśli chodzi o jakieś zmiany średnicy czy odkształcenia samego kształtu. Tutaj mamy zgubiony ten sznurek, no tutaj trochę widać tą falę. Dobrze by było to ponaciągać, żeby to w jak najmniejszym stopniu było zauważalne. Myślę, że możemy jeszcze sobie spróbować wprowadzić podwójny kolor, żeby zobaczyć, jak to wygląda na pełnym obrocie. I tak możemy go albo
wyprowadzić na zewnątrz. No ten sznurek już jest, po pierwsze jest troszeczkę mniejszej średnicy, tak dla kontrastu, i już jest wstępnie podklejone na końcu klejem, żeby się za bardzo nie strzępił, jeszcze ten klej dobrze nie przesechł. Więc możemy to albo wprowadzić gdzieś na zewnątrz, albo tutaj od zgubienia od środka. No ja chyba to zrobię tak samo jak wcześniej od strony wewnętrznej, tak jak tutaj zakończyłam od strony wewnętrznej, to tak samo od strony wewnętrznej wprowadzę sznurek i zacznę od tego, że po prostu połączę dwa sznurki. Tutaj niepotrzebnie przecięłam sznurek i szybko go skleiłam tak klejem na gorąco, ale oczywiście można to zrobić dużo atrakcyjniej niż w tym wypadku. No ale na taką formę roboczą jest ok. Podwójny sznurek już jest przygotowany. Możemy się zabrać za szycie. Tu jest jeszcze ten klej troszeczkę wilgotny, nawet to na plus jest, bo sobie go tutaj ułożę, może troszeczkę zawinę pod spód, żeby nam nie wychodził na zewnątrz. Nitkę niepotrzebną można obciąć. Sobie tutaj tak ułożyć, żeby to w miarę estetycznie wyglądało. Spójrzcie, tutaj jest ten sznureczek wprowadzony, jest tutaj lekkie zgrubienie, myślę, że ja bym sobie to troszeczkę młoteczkiem wyrównała, a tutaj sobie mogę ponaciągać, żeby jak najmniej było takich falek. Tutaj ten brzydki element, no ale musi już tak zostać. No, gdybym wycięła rdzenie, to może nie byłoby aż tak tragicznie. No, a tak wygląda sznurek dwukolorowy. W tym miejscu mamy wprowadzenie koloru. Widzimy, że troszeczkę tutaj się nam rozszerza, no ale nie unikniemy tego. Podobnie jak tutaj nam trochę schodzi z rozmiaru. To są rzeczy, których niestety nie przeskoczymy. I jedyne, co można z tym zrobić, to na przykład jeżeli później będziemy schodzić, usuwać ten drugi kolor, to po prostu usunąć go w tym miejscu, żeby te wysokości, ta średnica się wyrównała i wtedy już można było spokojnie na okrągło szyć bez żadnych skoków. Tutaj udało nam się zniwelować różnicę średnicy dzięki temu, że wszyłam tutaj dwa sznurki, podwójny sznurek. To jest fajny sposób, żeby właśnie unikać takich skoków, tych falek. I ja tutaj akurat zrobiłam, żebyście wiedzieli, o co chodzi, dwa kolory, ale równie dobrze można było zrobić dwa brązowe i wtedy szyć po prostu do końca, żeby uniknąć właśnie takiego tutaj przeskoku. To akurat nam się fajnie zgrało, więc tutaj bardzo udało się zniwelować tą różnicę. No, myślę, że pokazałam Wam wiele różnych sposobów na łączenie sznurków, na dawanie jakichś dodatków.
z takich istotnych rzeczy. Te łączenia, żeby nie były tak widoczne. Jeżeli nie mamy ich za dużo, to możemy umieścić w tych miejscach na przykład jakieś metki. Innym rozwiązaniem, żeby nadać jakiejś estetyki, to po prostu możemy dodatkowo zwrócić właśnie na te łączenia uwagę, na przykład gęstym ściegiem i potraktować to jako ozdoba. I tak dla przykładu możemy wykorzystać wąski ścieg i po prostu zszyć w tym miejscu dodatkowo. I tak mam tutaj gęstym ściegiem przyszyte. Możemy też to spróbować zszyć gęstym ściegiem. I tak to wygląda. Warto by było to zrobić w kolorze sznurka, czy czarnego, czy tego różowego. No i potraktować to jako formę ozdoby, formę jakiegoś urozmaicenia. Wszystkie łączenia zrobić na takiej samej zasadzie i uznać, że tak po prostu musi być. No to teraz chyba przyszedł czas na kończenie sznurka. Mamy taki sznurek. Możemy to zrobić w bardzo, chyba najprostszy sposób, jaki jest możliwy. Obcinamy nadmiar rdzenia. Możemy to trochę postrzępić. Powyciągać nitki. No, najprostszy sposób to po prostu usunąć nadmiar rdzenia i zostawić surowy brzeg. Tutaj najlepiej wzmocnić wtedy, żeby nam się nic nie pourywało. Wąskim ściegiem najlepiej, jeden ścieg przy drugim. I na przykład możemy wykorzystać jakąś skórzaną metkę, która będzie oplatała tą końcówkę. Żeby nam się nic nie rozerwało, tutaj widać. I to możemy zamaskować na przykład kawałkiem skórki czy ekoskóry. I w ten sposób to może wyglądać. I to jest najprostsze zakończenie sznurka. Inny sposób może polegać na tym, że obcinamy sznurek, usuwamy rdzeń, i zszywamy tak do zgubienia. Możemy to zabezpieczyć klejem albo po prostu lekko wsunąć pod resztę pracy. W zależności, czy to jest prawa czy lewa strona, czy tutaj skończyć, jeżeli to jest lewa strona, czy tutaj, tak jak nam to będzie wydawało się estetyczniej. Ja to schowam troszeczkę pod spód. W ten sposób. Tutaj tak to wygląda. I podobnie jak wcześniej możemy wykończyć to jeszcze gęstym ściegiem. W ten sposób. I możemy to zostawić już w ten sposób, bez dodatkowych elementów, ale też możemy, tak jak wcześniej, zasłonić metką, czy jakąś ekoskórą,
czy skórą naturalną. Przyszyłam tutaj jeszcze kawałek sznurka, żeby pokazać Wam kolejny sposób. Wyciągamy rdzeń, usuwamy go, chowamy końcówki do środka. I zostawiamy taką końcówkę. Tak wygląda ten odcinek, który właśnie przyszyłam. Warto byłoby to jeszcze wzmocnić gęstszym ściegiem. Jest wzmocnione. Można to zrobić jeszcze jedno przeszycie troszeczkę wyżej. Możemy to już zakończyć w ten sposób. Możemy wszyć tutaj jakąś metkę z ekoskóry, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu. Wszystko w zależności od tego, jak nam odpowiada. Nie ma tutaj sztywnych zasad, tak naprawdę wszystko opiera się na naszych preferencjach i na tym, co tak naprawdę w naszych projektach się sprawdza i co nam się podoba. Taką metkę najlepiej wszyć ręcznie. Ja się wspomogę trochę uminerkami. No, coś takiego. Szycie przed kamerą nie jest najłatwiejsze, więc wiadomo, że mając bardziej komfortowe podejście do tego punktu na pewno wyszłoby lepiej, ale no, to jest przykładowe przyszycie na krzyżyk. A gdyby to był mój docelowy projekt, to pewnie zrobiłabym ten krzyżyk większy, przeszyłabym jeszcze ze 2 razy, no ale na ten moment taki przykładowy wygląda w ten sposób. To nasza gotowa próbka. Napracowaliśmy się trochę dzisiaj. Było klejenie, obcinanie, zszywanie, dokładanie, kombinowanie w różny sposób. I jak widzicie, nie ma gotowej recepty na łączenie sznurka czy zmienianie kolorów. Tak naprawdę wszystko zależy od naszych preferencji, od naszych możliwości, od naszych upodobań, od tego, co mamy akurat pod ręką. Czy to jest klej na gorąco, czy Magic, czy jakiś inny klej, który w miarę szybko nam poskromi luźne końcówki. Jeżeli nie lubimy kleju, możemy sobie podszyć. Tak naprawdę każde rozwiązanie jest dobre. Jeżeli mamy jedno łączenie, możemy je zrobić w miejscu, w którym planujemy umieścić metkę. Wtedy nie musimy się jakoś martwić o to przejście z jednego koloru na drugi. Natomiast jeżeli mamy dużo wokół obwodu, dużo łączeń kolorów, jeżeli robimy torbę czy kosz multikolorowy, wtedy trochę dziwnie by to wyglądało, jakby było tam na przykład 10 metek. Dlatego takie łączenie możemy potraktować jako atut i uwidocznić je, żeby po prostu było elementem całego designu. Szyjąc ze sznurka możemy się bawić, możemy kombinować, możemy fantazjować, możemy robić co chcemy. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma tutaj żadnych sztywnych zasad i tak naprawdę liczy się to, jaki efekt chcemy uzyskać i to, co nam się podoba. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i otrzymaliście odpowiedzi na swoje pytania. Ostatnio ktoś pytał o wszywanie podszewki i tak, w niedługim czasie planuję nagrać również taki filmik instruktażowy, jak uszyć podszewkę, jak ją wszyć.
Jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, jakieś inne pomysły, to zapraszam do komentowania i obserwowania kanału, bo na bieżąco będą się pojawiać nowości. Do zobaczenia!